Czajnikowy.pl. Cudze chwalicie, swego nie znacie, mówi przysłowie. I w tym wypadku bardzo pasuje, ponieważ chciałbym Wam pokazać roślinę, która zabarwia napar na niebiesko, tak jak zdobywająca popularność Clitoria ternateńska, a ona niestety nie jest zbyt rodzima. Tymczasem malwa, czyli ślas, jak najbardziej. Jest to roślina pochodząca z Bałkanów, ale u nas zadomowiła się do tego stopnia, że właściwie uważamy ją za taką naszą. Nie tylko mamy ją dla ozdoby w ogrodach, przy płotach, ale też uprawia się ją, jak na tym wielkim malwowym, pięknym polu. Sama malwa ma piękne kwiaty. To jest akurat mak. Sama malwa ma piękne kwiaty, które rzeczywiście mogą się podobać w ogrodzie, ale kolor, który może nie do końca przypomina niebieski, przechodzi do naparu właśnie jako taki intensywny, smerfowo-atramentowy barwnik. Czyli krótko mówiąc, mamy swoją własną niebieską herbatę, swoją własną klitorię? Nie do końca, bo malwę. Aby przygotować napar z malwy, właściwie wystarczy zalać wrzątkiem i potrzymać około 15 minut, przy czym wtedy mamy największe stężenie śluzów, ponieważ jest to roślina bardzo w śluz bogata. W ogóle to nazywa się ślas, a nie malwa. Malwa to jest łacińska nazwa, chociaż ona weszła do takiego użytku codziennego i częściej nazywamy to malwą. Mniejsza z tym, zaparzamy jak zioło, pijemy dla zdrowia, a właściwości takiej malwy są właściwie bezkresne. Można by powiedzieć, że możemy leczyć tym bardzo dużo i szerokie spektrum dolegliwości. Przede wszystkim chodzi o ten śluz słynny, czyli coś, co pokrywa nasze ciało, czy to od zewnątrz, czy to od wewnątrz, błonką, warstwą ochronnego śluzu. Kiedy stosujemy to na skórę zewnętrznie, to jak najbardziej bardzo intensywnie nawilża, nawadnia i poprawia jakość naszej cery. Działa również przeciwzapalnie i bardzo dobrze na naczynia krwionośne, dzięki czemu znikają jakieś tam żyłki popękane, naczynka, znikają przekrwienia oczu, a skóra robi się jędrna i odżywiona. Kiedy natomiast wypijamy taki napar, wtedy możemy albo zadziałać na gardło, które nas boli, kiedy kaszlemy, zwłaszcza na sucho, jak najbardziej może nam to ulżyć. Co więcej, można to podawać nawet małym dzieciaczkom, niemowlakom, jest nieszkodliwe. A kiedy z kolei chodzi nam o nasz układ pokarmowy, to wypity napar z takiej malwy może doskonale podziałać, kiedy mamy chorobę wrzodową, ponieważ warstwa tego śluzu bardzo dobrze zabezpiecza żołądek, zabezpiecza jelita, reguluje wypróżnianie, no i właściwie możemy wszystko naraz sobie uleczyć. Co więcej, jesteśmy jeszcze kobietą, która w dodatku ma problemy kobiece. Taka malwa jak najbardziej również może być polecana dla pań, ponieważ reguluje miesiączki oraz przez zawartość fitosteroli, czyli powiedzmy związków bardzo podobnych do kobiecych hormonów, może łagodzić objawy menopauzy. Właśnie wtedy, kiedy tych hormonów zaczyna nam ubywać, możemy sobie to wyregulować. Krótko mówiąc, możemy polecić malwę każdemu. Produkcja ślazowego suszu nie odbiega daleko od produkcji innych kwiatów do zaparzania. Oczywiście same świeże kwiatuszki można parzyć, ale jeszcze nie do końca jest to, o co chodzi. Zrywamy je bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić. Najlepiej w czasie, kiedy kwitną sobie najokazalej, czyli właściwie do końca sierpnia, więc zdążyliśmy jeszcze. Zrywamy ostrożnie, uważamy na pszczoły, które uwielbiają tę roślinę i wszędzie tutaj pełno ich lata. Często siedzą w środku, można się niestety porządlić. Taki kwiat umieszcza się w cieniu, w przewiewnym miejscu, na siatce i suszy. Tak jak tutaj widzicie, cała warstwa suszących się kwiatuszków, które właśnie dzięki takiemu suszeniu zachowują swój kolor, który może nie jest kluczowy w tej sytuacji, ale bardzo atrakcyjny i który sprawia, że możemy wykonać sobie właśnie niebieski napar, którego nie mogę się już doczekać. Dlaczego my w ogóle porównujemy ślas z klitorią? Chodzi o niebieściutki napar. Musimy po raz kolejny rozwiać nieporozumienia związane z niebieską herbatą, ponieważ na pewno znacie herbatę oolong, którą poza tym, że oolong, czarny smok, herbata cesarska, turkusowa,
nazywa się też niebieską. Okazuje się, że czekamy na niebieski kolor, tymczasem ona w ogóle się nie naparza na niebiesko, więc często myślimy, że klitoria ternateńska tak naprawdę jest niebieską herbatą, chociaż w ogóle nie jest herbatą, ale daje niebieski napar. Tymczasem ślaz również daje napar niebieski jak klitoria, ale również nie jest ani z nią spokrewniony, ani z herbatą, a tym bardziej z oolongiem. To też napar moim zdaniem jest najbardziej atrakcyjny, można zaskoczyć znajomych, można zrobić fajne niebieskie iced tea. Myślę, że też pokombinujemy z jakimś przepisem. No i myślę, że fajną atrakcją jest dodanie też cytryny, ponieważ zmienia się pH i zmienia się kolor naparu. Tyle, że niestety zmienia się na kolor, który możemy uzyskać dość łatwo, bo robi się to takie fioletowo-czerwone, co z kolei nie jest jakimś bardzo egzotycznym widokiem. Niemniej smerfowo-atramentowo-niebieski napar jest super. Parzymy! Niebieski napar bardzo charakterystycznie pachnie i to przyjemnie, ziołowo. Jeszcze tego nie wiem, bo nie próbowałem, ale powinien być również słodziutki, ponieważ sam ślaz zawiera sporo cukru, zawiera alkohole cukrowe, no i również przez obecność śluzu i przez to, że pozostawia w ustach taką warstewkę wyściółkę, daje to takie uczucie słodyczy, które jest bardziej uczuciem niż samym wrażeniem smakowym. Warto skosztować choćby dla samego tego przedziwnego doświadczenia w ustach. Wyśmienite i takie ciekawe body to ma. Wieść niesie, że zostawione z suszem na noc potrafi zamienić się w kisiel, ponieważ do 12% według niektórych źródeł może być śluzu w ślazie. Średnio jest około 6 do 6, ale jeśli do 12, to faktycznie jest to naprawdę ogromna ilość i myślę, że to uczucie jest bardzo wyraźne. Co ciekawe, kolor możemy zmienić cytryną. Tak jak mówiłem, nie będzie jakiś szalenie intensywnie nietypowy, po prostu przyjemnie fioletowy, ale jest to też fajna sztuczka. Zmieniamy pH. Przypomina rabarbarowy kompocik. Idealnie. Ciekaw jestem, czy znacie klitorię i czy znacie jej nasz polski malwowy odpowiednik. Czy lubicie, czy używacie i czy macie jakieś fajne pomysły na ten szalony niebieski albo różowiutki kolor. Piszcie do nas i do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl